Everyday Stories. Zaprasza Maja Zabawska. Cześć, nazywam się Maja Zabawska i zapraszam Was do 3. odcinka mojego podcastu Everyday Stories. Wraz z moimi gośćmi opowiemy o różnorodności, równości i włączaniu w miejscu pracy, a także o sile sojusznictwa, wartościach i stereotypach. Podzielimy się też z Wami naszymi osobistymi historiami i doświadczeniami, przede wszystkim w zakresie wprowadzania rozwiązań i czasem nawet drobnych interwencji, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla tworzenia otwartego i inkluzywnego dla wszystkich środowiska pracy. Ten odcinek jest dla mnie szczególnie ważny, bo dotyczy tematyki włączania osób LGBTQ+ w miejscu pracy, a jest to temat, który dotyczy mnie osobiście i dotyczy również moich doświadczeń tutaj w Deloitte, bo właśnie w Deloitte 7 lat temu tworzyłam sieć Proud, czyli sieć pracowników LGBTQ+ i osób sojuszniczych, a wraz ze mną w studio są członkowie tej właśnie sieci i osoby, które współprowadzą ją ze mną, czyli Wojtek Sitarz. Cześć. I Krzysiek Janiak. Cześć. A teraz przedstawię bliżej moich gości. Wojtek jest menadżerem w zespole Financial Crime, jest również mężem swojej żony i współlokatorem 2 kotów oraz psa. Jest chrześcijaninem z sercem po lewej stronie. W swojej pracy zawodowej lubi uważać, że nie jest tu tylko po to, żeby pomnażać PKB, dlatego od 6 lat wspiera swoich klientów we wprowadzaniu rozwiązań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jest też sojusznikiem społeczności LGBTQ+, a w swojej pracy doktorskiej pisał o osobach LGBT+ w Rosji i wykładał Queer in Gender Studies. Zgadza się, to o mnie. Krzysiek natomiast jest starszym koordynatorem w zespole komunikacji wewnętrznej w Deloitte. Jest również wyautowanym gejem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W ramach Deloitte współprowadzi również, koordynuje klub Shikso, a w wolnym czasie angażuje się w różne nasze inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i włączania, takie jak właśnie Proud. Między innymi koordynował nasze marsze i Paradę Równości, nasz udział w tych marszach w całej Polsce. Krzysiek również współprowadzi sieć Gender Balance, a także jest, można powiedzieć, producentem tego podcastu. Tak, to ja. W takim razie powiem jeszcze krótko o dostępności naszego podcastu, bo jest to dla nas bardzo istotne, żeby mógł on docierać do jak największej liczby osób. Dlatego też zadbaliśmy o jego transkrypcję, a także o tłumaczenie na język angielski i na polski język migowy. Ponadto możecie znaleźć nasz podcast na różnych platformach streamingowych, w tym również na YouTubie. Czyniąc ten podcast bardziej dostępnym również dla osób niewidomych i niedowidzących, opiszę teraz krótko studio oraz mnie samą i moich gości. Siedzimy w studio Deloitte. Ja siedzę na tle czarnej kurtyny. Obok mnie jest drewniana, deszczułkowa ścianka, na której tle wisi neon biało-zielony z napisem Everyday Stories. Ja mam czarne włosy sięgające do podbródka i granatowy sweterek. Wojtek ma brązowe włosy, krótkie, okulary, brodę, nie za dużą, marynarkę granatową w kratkę oraz pomarańczową chusteczkę w butonierce oraz ciemnożółty golf. Natomiast Krzysiek ma brązowe, falowane włosy, ciemne oczy, kolczyk w nosie oraz w uchu, a także ubrany jest w biały sweter z bordowym, wystającym z ponad swetra kołnierzykiem koszuli. To teraz możemy przejść do pytań. Jak zwykle zaczniemy wkładając odrobinę w kij w mrowisko. Zapytam Was o to, dlaczego w ogóle rozmawiamy o temacie orientacji seksualnej, czy w ogóle życia prywatnego w kontekście miejsca pracy. Bo muszę powiedzieć, że to jest pytanie, które ja osobiście bardzo często słyszę, zwłaszcza wtedy, kiedy mówię o tym, że u nas w pracy mamy sieć pracowników LGBTQ+ i osób sojuszniczych. Co Wy na to? Ja bym trochę odwrócił to pytanie, bo czy w domu nie rozmawiamy o pracy? To znaczy, ja sobie trochę nie wyobrażam tego, że będąc w domu nie wymieniam się z moim partnerem tym, co u nas się wydarzyło w pracy w ciągu dnia. Ta sfera prywatna i zawodowa jest dla mnie nierozerwalna. Gdybyśmy mieli nie mówić o życiu prywatnym w pracy, no to co, mamy być robotami po przekroczeniu progu biura i co? Nie da się tak, a też jeszcze z trochę innej strony. Czy osoby
heteronormatywne nie mówią o swoim życiu prywatnym w pracy. Nie mówią, że nie wiem, biorą ślub, mają dzieci, muszą wyjść wcześniej, bo coś tam, więc dlaczego osoby nieheteronormatywne mają nie robić tego samego, mają się nie dzielić w pracy swoim życiem prywatnym, tym bardziej, że no, w pracy też budujemy relacje i one są bardzo, bardzo ważne do tego, żeby nam się fajnie pracowało w danym miejscu. No tak, zwłaszcza, że jeżeli też popatrzymy na, co bardzo słusznie powiedziałeś, dlaczego te osoby mają o tym nie mówić, dlaczego osoby homoseksualne, osoby nieheteronormatywne miałyby nie poruszać tego typu kwestii w pracy. Wydaje mi się, że im więcej mówimy na takie tematy, tym bardziej walczymy z tym, co gdzieś, wydaje mi się, było chyba w naszym społeczeństwie, ale tylko, zresztą nie tylko naszym, obecne. To znaczy nie mówienie o czymś, co de facto jest. Tak? Mieliśmy wiele lat doświadczeń jako nasze społeczeństwo, gdzie niby wiadomo było, że ktoś mieszka z partnerem, mieszka z partnerką, że ktoś prawdopodobnie teraz nazwalibyśmy tę osobę gejem czy lesbijką, natomiast to był jakiś taki obszar nienazwany. Więc wydaje mi się, że im więcej będziemy mówili, że właśnie, tak, ja jestem gejem, ja jestem lesbijką, albo że po prostu to jest normalny element człowieka jako takiego, tak, pracownika jako człowieka, tym chyba łatwiej będzie potem tym osobom, które chcą oczywiście, no bo to jest zawsze indywidualna decyzja danego pracownika, powiedzieć o sobie, tak, powiedzieć o sobie na przykład właśnie ja mam partnera, ja mam męża, ja mam żonę. A to są bardzo fajne wątki, które poruszacie i przypominają mi też o eksperymencie, który zrobiliśmy. Chyba jeszcze wtedy was nie było w Deloitte, to było 3 lata temu, w 2021, pamiętam właśnie w czasie Pride Month, zrobiliśmy tak zwane wyzwanie dla sojuszników i poprosiliśmy osoby, które są heteronormatywne i nie należą do społeczności LGBTQ+, o to, żeby przez tydzień ukrywały swoje życie prywatne w miejscu pracy. Czyli no to był okres taki popandemiczny, więc jakby mniej było może przychodzenia do biura, ale poprosiliśmy je właśnie o zdjęcie obrączek, jeżeli je nosiły, o zdjęcie jakichś tam, nie wiem, zdjęć rodzinnych z biurka, czy na przykład z tapety telefonu, czy komputera, oczywiście wyblerowanie tła w trakcie coli, no i w ogóle przede wszystkim nie poruszanie tych tematów życia prywatnego w trakcie pracy. I nagle się okazuje, że ten argument, że przecież nigdy nie mówi, nie ogłasza, jestem hetero. Dokładnie, to było bardzo ciekawe, bo potem poprosiliśmy te osoby o podzielenie się tym doświadczeniem w trakcie webinaru. Mieliśmy też oczywiście, w webinarze uczestniczyły też osoby należące do społeczności, gdzie można było trochę zderzyć te doświadczenia. I właśnie też był między innymi partner, który sam myślał o sobie, że nie jest osobą, która w ogóle mówi o kwestiach prywatnych w pracy i był bardzo zdziwiony, kiedy w trakcie dnia pracy zadzwonił do niego klient. On akurat był w tym czasie na podwórku ze swoimi dziećmi, ponieważ akurat żona się rozchorowała i jakby nie mógł się wytłumaczyć klientowi ze swojej sytuacji, bo były jakieś oczywiście odgłosy w tle, no bo nie mógł mówić o swoim życiu prywatnym i nagle się okazuje, że jednak my to życie prywatne przynosimy na co dzień do pracy. No dobrze, ale... Jeżeli mogę chwycić ten kij w mrowisku, jeszcze trochę głębiej podrążyć i pytanie może do was w takim razie. Wybaczcie, że wchodzę w twoje buty, Maja, ale... Bo z drugiej strony ja się tak zacząłem zastanawiać. My reprezentujemy różne, powiedzmy, grupy wiekowe, ale mniej więcej możemy się zgodzić, nikt z nas nie jest alfą. Pokoleniem alfa. Dobrze, że to dodałeś. No tak, pokoleniem alfa. I powiem wam, ostatnio trafiłem na interesującą rolkę na Instagramie, która dała mi trochę do myślenia. Właśnie nagraną przez taką osobę w wieku nastoletnim, która zadała pytanie, podobnie jak ty na początku, ale w inną stronę. To znaczy, po co my o tym mówimy? Przecież to jest normalne. A im więcej mówimy o tym, że przecież musimy być akceptujący, że przecież musimy dbać o równość i tak dalej, tym bardziej pokazujemy, że coś jest na rzeczy, że być może jednak ta równość, że to jest coś, co niekoniecznie powinno być równe.
Znaczy mam nadzieję, że my dojdziemy do takiego punktu, że faktycznie będziemy sobie zadawać takie pytanie i myślę, że faktycznie dla nowego pokolenia to może być trochę inna perspektywa, natomiast nie zmienia to faktu, że funkcjonujemy w takiej sytuacji politycznej, prawnej, gdzie osoby LGBTQ+ nie mają pełni praw i nawet jeżeli ktoś należy do pokolenia alfa, to również tych praw w Polsce pełnych nie ma. Więc myślę, że ten temat przynajmniej przez jakiś czas jeszcze z nami zostanie. Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, chciałam was zapytać właśnie w kontekście, bo mówisz tu właśnie o kwestii pokoleń, pewnych naszych doświadczeń, a też zwykle tak bywa i takie jest moje doświadczenie i moi goście wcześniejsi też o tym opowiadali, że z reguły angażujemy się w jakiś, tak mocniej przynajmniej, w jakiś temat, po prostu, bo mamy jakąś swoją historię, jakby coś się za tym kryje, jakby mamy powód. Więc chciałam zapytać was również o to, dlaczego zaangażowaliście się w Proud i w ogóle w tematykę włączania osób LGBTQ+ w miejscu pracy. Może zacznę teraz jeszcze od Krzyśka. U ciebie może to jest bardziej oczywiste. No nie wiem, to znaczy myślę, że bo to zaangażowanie nie w przypadku Proud, to wynika z mojej tożsamości, ale sama chęć zaangażowania to jest chyba wynik genów, mam poczucie, bo jak teraz o tym myślę, to myślę o moim dziadku, który pomimo, że był na emeryturze, to nie miał czasu, bo był zaangażowany w różne inicjatywy. I ja chyba to dostałem w genach, to znaczy moja przygoda zawodowa zaczęła się od organizacji pozarządowych. No ale zanim zostałem zatrudniony, byłem przez wiele lat wolontariuszem. Choć to był jeszcze czas, kiedy ja na przykład nie byłem gotowy na to, żeby zrobić coming out. To nastąpiło parę lat później, kiedy zostałem zatrudniony w korporacji. I tam chyba, będąc już gotowym na to, bo wtedy już byłem wyautowany w życiu prywatnym, to ja się poczułem bezpiecznie ze względu na wszystkie procedury. To jeszcze nie był czas, kiedy się mówiło o diversity, equity, inclusion, ale już wtedy były bardzo mocno widoczne w onboardingu, ale też na co dzień kwestie takiej świadomości na temat procedur związanych z antydyskryminacją. I ja miałem poczucie, że nikt mi nie może powiedzieć nic złego na ten temat, bo są procedury, które, nawet jeżeli tak się stanie, to są procedury, które będą w stanie mnie obronić i będę mógł gdzieś pójść z tym wyżej, zainterweniować, tak żeby osoba może nie od razu była zwolniona i zniknęła z pola widzenia, ale przynajmniej, nie wiem, dostała jakąś edukację, była jakaś próba rozmów z danym człowiekiem. Nie może pracodawca stanie po twojej stronie. Tak, dokładnie. A Wojtek, u ciebie, powiedz, jesteś sojusznikiem, więc skąd to sojusznictwo? I też... Wiesz co, zastanawiałem się nad tym, bo widziałem, spodziewałem się, że zapytasz o coś podobnego, jaka jest ta droga i trochę nie wiem, to trochę wyszło naturalnie. Być może tutaj grała moja droga dojścia do korporacji. Ja przeszedłem do korporacji po uniwersytecie, gdzie z tematami queer studies, gender studies miałem sporo do czynienia. Badałem właśnie sytuację osób LGBT w Rosji i gdy w pewnym momencie stwierdziłem, idę w prywatny sektor, idę do korporacji i jednocześnie usłyszałem niedługo po zatrudnieniu, że tego typu sieć istnieje u mojego poprzedniego pracodawcy, to jakoś dla mnie to było naturalne, żeby się zapisać, żeby się zaangażować. Więc wtedy pewnie nie miałem jakiejś takiej bardzo głębokiej rozkminy na temat tego dlaczego. Natomiast pewnie z perspektywy czasu, na pewno jeden jest element dla mnie bardzo istotny. To znaczy pokazać przede wszystkim, że to jest normalne. Tak? Znaczy, że my jesteśmy po stronie normalności, my jesteśmy po stronie, ta postawa akceptująca jest tym, co wydaje mi się tak ogólnie dla ludzi, jest tym, co powinniśmy promować. No bo co do zasady, to nie jest tak, że idę sobie ulicą i nienawidzę ludzi naokoło. Tak? Nawet w poniedziałek rano, jak generalnie rzecz biorąc kawa jeszcze nie weszła, mówiąc potocznie, jednak nie mamy postawy, nienawidzimy ludzi albo nie lubimy ludzi, czy mamy wstręt do ludzi od tak po prostu. Raczej normalną postawą, moim zdaniem, powinna być postawa akceptacji. Jednocześnie wiem, gdzie żyję. Wiem, że to jest trudne i wydaje mi się, że każda osoba zaangażowana w network, nawet tak zaangażowana na zasadzie po prostu się zapisałem i dostaję newsletter,
pokazuje, że no właśnie po tej stronie akceptacji, po tej stronie normalności jest więcej współpracowników. No i być może to jakoś wpływa na tą atmosferę, która potem może wspierać te postawy, o których ty, Krzysiek, mówiłeś. Tak? To znaczy ja czuję, że w razie czego, w razie gdybym nawet spotkał osobę, która z jakiegoś powodu jest mi wroga, no to większość stanie po mojej stronie. Też myślę... Ja ci się wtrącę. Dobrze. Nie chcę dodać, tylko chcę, jak już Wojtek sobie pozwolił wejść w twoje buty, to ja też sobie pozwalam, bo jestem Dobrze. ciekaw, jak to u ciebie wyglądało, bo my wchodziliśmy na rynek pracy w różnych okresach. No to myślę, że jest właśnie ciekawe w tym kontekście, że między nami jest jakieś mniej więcej pewnie 10-12 lat różnicy w tym mniej więcej przedziale. I to wyglądało faktycznie troszeczkę inaczej, bo dla mnie bardzo fajne jest słyszeć, że ty na przykład, Krzysiek, wchodziłeś do pracy i jakby już były te procedury i ty mogłeś poczuć bezpiecznie i dojrzeć do tego, żeby się wyautować w pracy. Ty, Wojtek, przyszedłeś dopiero z twojej pierwszej pracy korporacyjnej i tam już działała sieć. Kiedy ja zaczynałam pracę, to był rok 2003, w ogóle tych tematów jeszcze nawet, one nie funkcjonowały w żadnej mierze i absolutnie ten temat nie był poruszany w miejscu pracy. I dla mnie takim pierwszym zetknięciem z sieciami pracowniczymi w ogóle i z siecią specyficznie LGBTQ+, był wyjazd do Londynu. Byłam na 2-letnim właśnie oddelegowaniu w Deloitte w Londynie w latach 2011-13. I tam, kiedy właśnie przyjechałam, od razu zorientowałam się, że są tam te sieci. No i dla mnie to był po prostu szok w tamtym momencie. No, ja byłam po prostu, tutaj działałam dużo w Polsce w różnych ruchach feministyczno, właśnie LGBTQ+, ale po prostu dla mnie to było takie mind-blowing, że w ogóle w pracy, w ogóle jak to w pracy o tym mówimy? No i pamiętam, że to była dla mnie totalna rewolucja, więc kiedy wróciłam, oczywiście tam zaangażowałam się w tę sieć dość mocno, no i jak wróciłam, to właśnie były takie pierwsze moje tutaj próby zaimplementowania tego na gruncie polskim, które zajęło to trochę czasu, tak? Bo wtedy faktycznie jeszcze po prostu tego nie było w 2013 roku, chyba nie było żadnej sieci tęczowej w Polsce, ale one faktycznie w kolejnych latach, chyba od tak 2015-16 roku zaczęły się pojawiać i ten temat wszedł w ogóle na agendę, także powiem wam tylko tyle, że właśnie ja dzielę swoje życie zawodowe na to przed Londynem i po Londynie, bo przed Londynem ja nie byłam wyautowana w miejscu pracy, obawiałam się tego, jakby mimo, że byłam wyautowana w innych miejscach. Natomiast po Londynie śmieję się, że wtedy właśnie tak jakby w ogóle zmieniło się moje życie, takie też zawodowe, jakby, że po prostu zyskałam taką jakąś dodatkową energię i wiecie, dzięki temu myślę, że cały czas jestem w Deloitte i czuję też taką naprawdę taką satysfakcję też z bycia sobą w miejscu pracy. Więc tak, zdecydowanie to myślę, że są inne doświadczenia. No dobrze, ale ja tu się trochę rozgadałam, bo to jest taki temat, tak jak powiedziałam, dość mocno mnie również dotyczący, ale chciałam was zapytać właśnie w kontekście tego miejsca pracy i tej korporacji, co takiego właściwie firmy mogą zaoferować pracownikom LGBT+? Co sprawia, że te osoby czują się włączone w miejscu pracy? Ja bym zaczął od wartości chyba, bo to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o firmy i wartości, którymi kieruje się firma. To jest pierwsza rzecz, jeżeli tam znajduje się swego rodzaju, trudno jest to opisać, bo te wartości mogą być bardzo różne i tą kwestię włączania osób można wpisywać czy włączać w różne wartości. Bo tak jak w Deloitte mamy Foster Inclusion i to jest wprost, tak w niektórych firmach może być to zupełnie inaczej opisane, ale tam się może mieścić to włączanie osób. Druga rzecz, moim zdaniem, to jest to, jak firma traktuje podejście do kwestii antydyskryminacyjnych i kodeksu postępowań. To są takie kwestie, które duże firmy mają, mniejsze może niekoniecznie, ale korporacje raczej tak. A kolejna rzecz, i to jest na przykład przykład z mojego pierwszego dnia pracy w Deloitte. Ja przychodziłem z bardzo otwartej firmy, gdzie czułem się bardzo dobrze i przychodząc do Deloitte nie wiedziałem, jak będzie. Jest nowa firma, dużo stresu. Też zastanawiałem się, czy będę mógł być sobą. I jak tylko mieliśmy pierwszego dnia szkolenie z
kimś z działu personalnego na temat umów, różnych kwestii związanych z tym. I ta osoba miała tęczową smyczkę z napisem tu jesteś u siebie. Ja wiedziałem, że to jest smyczka Deloitte, bo potem widziałem ją u kilku innych osób. Także to też był taki pierwszy znak tego, że tutaj rzeczywiście mogę być po prostu sobą. Ja bym trochę odszedł też nawet na podstawie tego, co mówisz, od samych wartości, które firmy zwykle mają gdzieś wpisane, ale dla mnie to czasami idzie w parze z realnymi postawami, ale to te realne postawy dla mnie są dużo istotniejsze. To znaczy, bo czasem możemy mieć takie podejście, każda firma obecnie musi pokazywać, że jesteśmy inkluzywni. Natomiast sprawdzam, przychodzi w momencie, w którym zadam sobie pytanie, co za tym idzie. Czy w tym momencie na przykład ktoś ubrał tę smycz? No bo w tym momencie to, że na onboardingu przedstawiciel HR-u opowie o tym, że mamy taką sieć, o tym, że na szkoleniu dostaniemy informację o tym, że nie możemy dyskryminować osób w miejscu pracy, w obecnych czasach to trochę już jest wręcz wymóg. No dość powiedzieć, orientacja seksualna w polskim prawie wciąż nie jest zbyt dobrze reprezentowana, jest reprezentowana w prawie pracy. Jako pracodawca, jako menadżer mam obowiązek dbania o niedyskryminację. Więc można czasami zrzucić te takie aktywności HR-owo-onboardingowe właśnie na karp tego, że tak po prostu trzeba. Powiedzieliśmy odfajkowane, idziemy dalej. Natomiast jeżeli już ktoś ubierze tę smycz, jeżeli ten ktoś zapisze się do sieci, jeżeli przykładowo w mojej poprzedniej firmie, kiedy ja się zapisałem do sieci i kiedy się dowiedziałem w ogóle, że sieć istnieje, gdy w czerwcu, gdy był Pride Month, po prostu CEO firmy napisał takiego niezobowiązującego maila na początku. Słuchajcie, zaczynamy Pride Month, jest taka sieć, gorąco ją wspieram i zachęcam do dołączenia. I rzeczywiście, jak po tym już działałem w networku, każdy kolejny rok, każdy kolejny czerwiec, to była naprawdę masa nowych zgłoszeń, bo można znowu zapytać, po co my o tym mówimy, ale rzeczywiście przy takich okazjach, przy takich mailach mam wrażenie, że pokazujemy, że to nie jest tylko czcze gadanie, tylko to jest realna postawa. Tak rzeczywiście ten szef, ten menadżer, ta CEO jest czymś więcej niż tylko wypełnianiem tego ustawowego obowiązku. Tak, bo ja jeszcze chcę dodać tutaj a propos drugiego znaku w Deloitte, który był dobrze wieścił, że tak powiem, to jest to, że rzeczywiście ja o sieci Proud dowiedziałem się w trakcie też onboardingu, to znaczy to było kilka dni później w ramach różnych procedur i był też moduł związany z Diversity, Equity, Inclusion i tam była mowa o sieciach, więc to też jest taki moment. I też o czym Wojtek mówi, że to jak jest zbudowana komunikacja, bo na przykład, i to jest doświadczenie już z mojej zawodowej kwestii, jak budujemy komunikację w ogóle, jeżeli chcemy pokazywać, że jesteśmy włączającym miejscem pracy, to jeżeli na przykład mówimy o benefitach i o tym, że jest on dostępny dla osób bliskich, to tutaj na przykład w kontekście benefitów to ktoś bliski to nie jest żona i dzieci, a niekoniecznie to musi być. W wielu firmach to może być partner, bez względu na to, czy to jest związek formalny, nieformalny. Tak naprawdę, mówiąc wprost, tutaj można zgłosić każdą osobę. I tak. Nikt nie poprosił mnie o to, żebym przyniósł akt małżeństwa. To z tej strony. Co wydaje mi się, że nawet jak dodasz ten element, właśnie mamy w tym momencie, nie wiem, ubezpieczenie zdrowotne albo jakąkolwiek inną formę benefitu dla osób bliskich, niezależnie od na przykład konfiguracji płciowej, czy dodamy, krótko mówiąc, ten element, to też mam wrażenie, że znów możemy troszkę ośmielać, że osoba nie będzie się krępowała, a napisze do HR-u, zapytam, czy aby na pewno mogę, nie wiem, dokładnie. Jak mnie potraktują. To jest, słuchajcie, też właśnie a propos różnic pokoleniowych, to jest dokładnie moje doświadczenie, bo kiedy tam naście lat temu po powrocie już moim zresztą z Londynu właśnie chciałam dopisać moją ówczesną partnerkę do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzwoniłam do HR-u, mimo już wieloletniej pracy w Deloitte, z taką duszą na ramieniu, bo trochę nie wiedziałam, co usłyszę. I trochę przyznam, że trudno mi sobie wyobrazić sytuację osoby, która jest właśnie nowa, nie do końca wie jeszcze, jak tu się poruszać i czy może mówić o sobie swobodnie. Jeszcze w hierarchii jest gdzieś nisko na przykład. Dokładnie, zadając jej to pytanie. Dlatego też właśnie, a wtedy oczywiście my już na tamtym etapie mieliśmy
też to nie miało znaczenia, jakiej płci był partner czy partnerka, ale nie było to podane wprost, więc potem też w ramach różnych działań też podjęliśmy ten wysiłek, żeby wprost właśnie wskazać to i no mówię, tutaj to jest moje osobiste doświadczenie właśnie tego, o czym mówisz i zgadzam się, że to przynosi dużą zmianę. I dla mnie tutaj trochę jest taka dziwna sytuacja, bo ja mam poczucie i też jak rozmawiam ze znajomymi też ze społeczności, to tutaj pada też często hasło, że oni się po pierwsze to, co mówiliśmy, czyli czują bezpiecznie u swoich pracodawców. To jest jedna rzecz, bezpieczniej niż na przykład na ulicy, to jest dosyć ciekawe. A druga rzecz to też, że bez względu na to, jakie są rządy i kto aktualnie sprawuje władzę, to, że firmy dają im więcej niż polskie państwo w tej chwili. Tak? No bo tak naprawdę ja mogę upoważnić mojego partnera do tego, żeby miał na przykład właśnie dostęp do mojej opieki medycznej, co na przykład nie byłoby możliwe, żeby dopisać taką osobę do ubezpieczenia społecznego, co na przykład mogą zrobić małżeństwa, jeżeli jedno z nich nie pracuje. Ale też w Deloitte wprowadziliśmy właśnie wyrównywanie uprawnień. To jest jakby takie faktycznie wchodzenie przez firmę w buty państwa, można powiedzieć, i wyrównywania tych braków, których doświadczają osoby LGBTQ+. I też oczywiście nie jesteśmy jedyną firmą, która to robi, ale jest to moim zdaniem ciekawe, że w ogóle ten trend w tej chwili istnieje, bo jakby no, cały czas brakuje tych regulacji. No i w tej chwili po prostu no, wyrównujemy de facto możliwość dostępu do dni wolnych przy okazji, nie wiem, pogrzebów partnera, ślubu za granicą, takiej opieki nad chorym partnerem czy partnerką, czy opieki nad dzieckiem przez rodzica społecznego, tak? Więc to myślę, że jest też bardzo, bardzo ciekawy wątek i faktycznie widoczny w tej chwili na rynku. Ale też to jest w ogóle jeszcze jeden aspekt, bo my często mówimy o tym właśnie, że my teraz wyrównujemy, wchodzimy, tak jak powiedziałaś, w te nisze, które nie są wypełnione przez państwo na przykład. Natomiast ja bym założył jeszcze jeden aspekt, to znaczy na przykład w tym wyrównywaniu Deloitte'owym to nie jest adresowane do par jednopłciowych, to jest adresowane do wszystkich niesformalizowanych par, które są po prostu stałe. I ja bym to podkreślił też na jednym poziomie. To pokazuje, że z różnorodności, z diversity, equity, inclusion no, korzyści mają wszyscy. Czyli mówisz, że zajmowanie się osobami LGBTQ+, i rzucanie, że tak powiem, światła na nie jest dyskryminacją osób hetero. Wręcz przeciwnie. Właśnie to pokazuje, że w tym momencie mamy dodatkowe korzyści. No bo w tym momencie, bądźmy szczerzy, to znaczy gdyby w tym momencie, żyjmy teraz w alternatywnej rzeczywistości, nie ma osób nieheteronormatywnych, nie ma tego w ogóle problemu, no raczej nie byłoby reprezentacji nieformalnych związków partnerskich w Polsce, która zawalczyłaby na przykład o wyrównywanie uprawnień. Byłaby odpowiedź, jak chcesz, to weź ślub, no i będzie po problemie. Natomiast dzięki temu, że w ogóle jest ten fokus, że mamy ten rzucenie światła na tego typu kwestie nierówności, to w gruncie rzeczy w ostatecznym rozrachunku korzyść ponoszą wszyscy. Zgadza się. Tak. To jest trochę tak, jak też w poprzednim odcinku rozmawiałaś z osobami z sieci neuroróżnorodności i tam też mówiliśmy o tym, że pewne rozwiązania, które są jakby wprowadzane z myślą czy z powodu potrzeb osób neuroróżnorodnych, z nich mogą korzystać wszyscy. I myślę, że to jest klucz tej różnorodności i równości i włączania, o którym my mówimy w ogóle jako pewnej idei i pewnego sposobu zarządzania organizacją. Że to nie jest tak, że tylko te poszczególne grupy korzystają z tych drobnych rozwiązań, które wprowadzamy, tylko one są wprowadzane tak naprawdę dla wszystkich. Tak. Słuchajcie, natomiast z raportu Sytuacja społeczna osób LGBT+ w Polsce za lata 19-20 wynika, że 25% osób należących do społeczności boi się mówić o sobie w pracy, natomiast ponad 1/3 osób transpłciowych jakby czuje się gorzej traktowana w pracy. Nie będę was pytać może o samą tą statystykę, natomiast chciałam was zapytać, co uważacie, czy tę sytuację zmienia widoczność w ogóle osób LGBTQ+, właśnie w miejscu pracy, czy w ogóle społecznie, bo dla mnie to jest taki dosyć istotny temat tej widoczności. Ja zacznę trochę inaczej jeszcze, bo myślę, skąd wynika te 25%. I my jesteśmy w pewnej bańce korporacyjnej, gdzie są pewne standardy, tym bardziej jeszcze dużego miasta czy dużych miast.
A nadal mamy firmy, które to są małe firmy albo duże, ale jeszcze nie na tym etapie, na którym są korporacje międzynarodowe czy organizacje międzynarodowe. I tam może być trudniej, mam poczucie, i to wynika też z pewnego strachu. Tak jak mówiłem, nadal idąc ulicą, mając, nie wiem, tęczowy zegarek, tęczową opaskę, cokolwiek, możemy trafić na osobę, której się to nie spodoba. I te osoby też mogą się bać powiedzieć o tym w pracy, bo boją się konsekwencji. Nie mają takiego poczucia jeszcze tego bezpieczeństwa zbudowanego, jeżeli chodzi o swoje miejsce pracy, do tego, żeby o tym powiedzieć otwarcie. To z jednej strony. A z drugiej strony, no i tutaj bym powiedział, że to jest rola sojuszników duża, bo nadal jakby wyobrażam sobie siebie, jeżeli bym poszedł do pracy i usłyszał tam, może siebie sprzed kilku lat, i usłyszał tam homofobiczne żarty, które są śmieszne, tylko dla pewnej grupy osób, no to też bym się bał wyautować, bo bym stwierdził, że to nie jest bezpieczne miejsce dla mnie. I tutaj rolę sojuszników widzę w ten sposób, że to jest coś małego, bo nie trzeba od razu biec na paradę ze sztandarem albo w ogóle manifestować bardzo szeroko. Czasami to jest powiedzenie swoim kolegom, koleżankom z pracy, że te żarty nie są okej. To z jednej strony. No bo to też mogą powiedzieć osoby ze społeczności, ale one nie zawsze mogą stanąć w swojej broni, nie zawsze czują się jeszcze na tyle silne. Albo nawet krok wcześniej, to znaczy, bo tutaj możesz powiedzieć, to jest nie okej, ale to już jest postawa jakaś bardziej aktywna i do pewnego stopnia konfrontacyjna. Natomiast w gruncie rzeczy takim pierwszym krokiem może być po prostu jakby wypowiedzenie innej pozycji, to znaczy, krótko mówiąc, nie w kontrze do tego homofobicznego żartu przykładowo, ale po prostu przy innej okazji wspomnienia o tym, że jest się po prostu inkluzywnym, że to jakby pokazać pewną postawę normalizującą. To jest jakby pewien element, bo w tym się nie musisz... Gadżety, które też właśnie ubrać się tę tęczową smycz, wspomnieć mimochodem, że nie wiem, ma się nieheteronormatywnych znajomych, tak? To też pokazuje... Albo zapytać, co robiłeś z chłopakiem, czy dziewczyną, czy mężem, w sensie nie, jakby zrobić otwarte pytanie, nie? Więc... Tak, więc tych postaw sojuszniczych jest też dużo, a wydaje mi się, że to jest też mega istotne, bo tutaj przytoczyłaś te 25%, znaczy to są straszne dane, ale ja pamiętam, że na początku swojej korpościeżki słyszałem dużo gorsze dane. To znaczy pamiętam do dziś statystykę, która mną wstrząsnęła, to był raport gdzieś w okolicy 2018 roku, z którego wynikało, że i to było badanie bodaj przeprowadzone chyba tylko w Wielkiej Brytanii, więc możemy założyć, że kraju nieco bardziej, powiedzmy, zaawansowanego w tej ścieżce tolerancyjnej. I była statystyka mówiąca, że 41% osób, które już dokonały coming outu, które już przeszły tę ścieżkę w okresie studiów, w momencie, gdy zaczynają pierwszą pracę, wracają do szafy. I to jest coś, co mną wstrząsnęło. To znaczy, ty już przeszedłeś tę drogę. Ty już tam byłeś i nagle wracasz do szafy. I wracasz tam, gdzie byłeś. I jeszcze raz to musisz przechodzić, albo w ogóle tego nie przechodzisz, bo w pracy co do zasady będziesz zamknięty. Co do zasady nie będziesz pokazywał tego, kim jesteś tak de facto. I to jest porażające też na takim poziomie. Kurczę, powiem wam, ja zawsze jak słyszę tego typu statystyki, albo jak zawsze jak słyszę tego typu historie, ja czuję jakiś taki wewnętrzny wstyd. Okej, ja nie jestem osobą dyskryminującą, to nie ja pisałem to prawo, ale czuję jakiś wewnętrzny wstyd, taki społeczny, taki spod znaku, że jak możemy my jako społeczeństwo pozwalać na takie sytuacje. Albo na przykład jak słyszę o tym, albo gdzieś tam na studiach, znaczy na uniwersytecie uczyłem studentów, gdzieś tam wchodziło do tematów sytuacji osób trans w Polsce. Ilekroć myślę o tym, jak polskie prawo jest w odniesieniu do osób trans skonstruowane, to właśnie odczuwamy taki wewnętrzny, czy wstyd to jest chyba nawet za mało powiedziane, to jest jakiś taki bardzo głęboka i
poziom, nie wiem, społecznej hańby, że my na to pozwalamy. No tak, ale właśnie tutaj te postawy sojusznicze, o których mówicie, jakby na pewno są mocno pomocne. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego wątku, który w sumie nam uciekł, czyli tej widoczności, bo myślę, że drugą stroną tego, bo myślę, że w kontekście chociażby tego wracania do szafy, o którym mówisz, te statystyki zresztą, jak rozmawialiśmy ostatnio, się zmieniają i tak, one są... Sprzed 2 lat, czy tam przed roku, to już było 25, koło 20 kilku, więc tak, jest trochę lepiej. Jest lepiej. Natomiast myślę, że też właśnie ogromną rolę, szczególnie w kontekście właśnie, jeśli mówimy o osobach młodych, dopiero przychodzących do swojej pierwszej pracy, ogromną rolę mają też tak zwani role models, nie? Czyli te osoby, które są wysoko w organizacji, które są albo wyautowanymi osobami LGBTQ+, albo też bardzo takimi widocznymi sojusznikami, tak jak wspomniałeś, na przykład CEO, czy po prostu ktoś spoza się zarządu, który mówi, że ten temat jest ważny. I tak jak Krzysiek mówiłeś, my oczywiście żyjemy w bańce i mam pełną świadomość, że coming out w miejscu pracy nie zawsze jest łatwy. Znaczy na pewno nie jest łatwy, ale są miejsca, gdzie jest on łatwiejszy albo właśnie dużo, dużo trudniejszy i myślę, że w pierwszej kolejności oczywiście trzeba dbać o swoje jakby takie bezpieczeństwo bazowe, ale wydaje mi się, że taką odpowiedzialnością osób, które są gdzieś wysoko już w organizacji i należą na przykład do społeczności, to uważam, że jakby taki coming out w miejscu, które ewidentnie pokazuje, że jest otwarte, jest wręcz kwestią pewnej odpowiedzialności i takim, dla mnie takim osobiście bardzo, bardzo ważnym elementem, dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, żeby jako partnerka w Deloitte mówić o tym, że jestem lesbijką, bo wiem, że to może naprawdę zmieniać życie innych osób, krótko mówiąc. Tak. To ja mam jeszcze jedną historię z tobą w roli głównej. To znaczy... Nie uzgadnialiście tego wcześniej. Nie uzgadnialiśmy tego wcześniej. Mam jeszcze jedną historię z tobą w roli głównej, bo już było wiadomo, znaczy moi znajomi wiedzieli, że przechodzę do Deloitte i w grudniu, ja przyszedłem w styczniu, w grudniu 21 chyba roku to było, albo jakoś tak jesienią dosyć już zaawansowaną, pojawił się twój wywiad w Replice i właśnie dostałem mnóstwo wiadomości, które mi pokazywały to, że zobacz i ty jeszcze tam mówiłaś o dragu, więc to już w ogóle inny poziom, nawet nie na zasadzie, że jesteś wyautowaną partnerką, tylko że jesteś wyautowaną partnerką plus drag kingiem plus coś tam. Chociaż to ciekawe teraz myślę sobie, to mnie nie uspokoiło w takim znaczeniu, że ja nadal idąc na pierwszy dzień pracy w styczniu miałem te obawy, co będzie dalej, bo to też jest tak, że to gdzieś, powiedzmy, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ale myśląc w ogóle o widoczności, mam poczucie, że to nie jest tylko widoczność osób ze społeczności, ale też widoczność sojuszników, osób sojuszniczych. Tak, i mówienie tego głośno. Absolutnie tak. I myślę, że na przykład to, co się wydarzyło w Deloitte pod kątem tej akcji z wcielaniem się i potem pokazanie tych osób, myślę, że też jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że to nie jest kwestia tylko osób LGBTQ+, ale że to jest w ogóle kwestia też szerzej, że tak naprawdę to jest odpowiedzialność trochę nas wszystkich, żeby osoby LGBTQ+ czuły się bezpiecznie w danym miejscu i w ogóle w społeczeństwie. Słuchajcie... Bo ja mówię tutaj, krótko, Dobrze. Że my mówimy tutaj o dużych rzeczach, w takim znaczeniu, że trochę wychodząc z pozycji takiej jak twoja, Maja, ale czasami to są bardzo drobne gesty i czasami wystarczy dodać, różne są zasady w różnych organizacjach, jeżeli chodzi o stopkę, ale u nas też się pojawiała stopka, że jestem sojusznikiem, sojuszniczką osób LGBTQ+. Albo zaimki, podanie zaimków, których się używa. Tak, więc czasami widoczność to są też takie małe gesty. Absolutnie. Słuchajcie, powoli dobiegamy do końca naszego podcastu, a został nam jeszcze jeden duży temat, którego nie chciałabym opuścić, więc potraktujmy go jako ostatni temat naszej rozmowy. Obecność firm, korporacji na marszach równości, paradach równości i w ogóle temat powiedzmy podejrzeń o pinkwashing. Co na ten temat sądzicie, czy też co na ten temat sądzimy? Jeszcze ja wyjaśnię, że pinkwashing to jest, mówiąc wprost, zarabianie na tęczy, czyli sprzedawanie produktów, usług, promując się trochę na tęczy, czy nawet nie trochę, a jednocześnie nie robiąc nic w kierunku włączania osób LGBTQ+ u siebie w firmie. I szerzej społecznie. Tak, dokładnie.
To jest bardzo szeroki temat, więc problem, pewnie cały podcast moglibyśmy temu poświęcić. Natomiast zacznijmy może od tego. Przede wszystkim pinkwashing. Żyjemy jednak w takim, a nie innym miejscu i nawet jeżeli jesteśmy w pewnej bańce korporacyjnej i do pewnego stopnia chyba już jest normalne, że korporacje mają jakieś tego typu działania, no to wciąż nie bez przyczyny, jak popatrzymy sobie, jakie organizacje najczęściej mają swoją platformę na paradzie, wspierają parady, wspierają tego typu inicjatywy, to nie są firmy, które mają jakieś żywotne interesy na terenie naszego kraju, tylko raczej jakiś hub, jakieś centrum usług wspólnych, a przynajmniej to oni nadawali pewien ton tej korporacyjnej obecności na paradach. Ja tutaj dodam, bo ja z drugiej strony też bardzo długo pracowałem z tej perspektywy komunikowania w ogóle takich rozwiązań i to zawsze były bardzo długie rozmowy z zarządem i to w Polsce nadal jest mierzenie przez ryzyka. To nie jest przez szansę, tylko przez ryzyka. Co się może wydarzyć negatywnego dla marki, czy z perspektywy wizerunkowej, czy nie tylko wizerunkowej. I jak my planujemy w ogóle zaradzenie temu. Więc tak, to nie jest tak, przeliczenie tego na to nie jest na tak, pieniądze. że dobra, idźmy z tęczą i zaróbmy na tym, tylko raczej to jest... Co zrobić, żeby ograniczyć to też jest z drugą stronę, ryzyko. że czasami to nie jest tak, że to wychodzi z woli zarządu. To czasami, właściwie nawet nie czasami. W większości przypadków, które znam, może nie znam wszystkich, a właściwie chyba we wszystkich, ale powiedzmy, że w większości przypadków, to, że firma publicznie wyraża swoje poparcie i wsparcie dla społeczności osób LGBTQ+, to jest wynik osób, które tam pracują. To nie jest tak, że prezes przychodzi i mówi, dobra, jutro sprzedajemy tęczę. Tylko zazwyczaj są osoby, którym Bo na tym centrala zależy. powiedziała, że musimy. Tak. Może w przypadku jakichś takich korporacji międzynarodowych tak, chociaż nie jestem przekonany, bo z mojego doświadczenia korporacyjnego wygląda, że jednak kraje mają pewną dowolność. To znaczy są pewne rekomendacje i one muszą to dostosować do sytuacji lokalnej, panującej w danym kraju. I to jest tak, że jednak to pracownicy przychodzą do zarządu i mówią, zróbmy to, bo to jest warte tego zrobienia. Rozmawiamy z zarządem wtedy o ryzykach, o tym, jak zaplanujemy działania, gdyby któreś z ryzyk stało się rzeczywistością. A to nie jest tak, że właśnie przychodzi prezes i mówi, jutro sprzedajemy tęczę i co by się nie działo, to będziemy robić. Tak. No i to jest też nasze doświadczenie w Deloitte. To też pojawienie się na Paradzie Równości czy na Marszach Równości też wymagało wcześniej długich rozmów, też myślę, że takiego dialogu między siecią Proud a tak, właśnie bo zarządem. Dodajmy, że i też w wielu naszych przypadkach, które znamy z Mają, jest tak, że to tak naprawdę sieć tęczowa zabiera korporację swoją dokładnie, na paradę. To pracownicy zabierają swoje firmy na paradę, zgadzam się z tym. I myślę, że też ta dyskusja, ja trochę rozumiem też osoby, które czują się zaniepokojone, kiedy widzą, nie wiem, na przykład warszawską Paradę Równości, na której po prostu wszystkie platformy, albo 80% z nich to są nazwy dużych brandów, dużych korporacji, które mają taką lub inną sławę, tak jakby globalnie. Natomiast myślę, że to, co tak naprawdę nie jest normalne i co powoduje to dziwne odczucie, jest to, że jednocześnie nie ma tam platform, nie wiem, policji, wojska, straży pożarnej, uniwersytetów. A też dodajmy, to nie jest po prostu jakiś randomowy katalog, znaczy tego typu platformy w krajach zachodnich jak najbardziej się pojawiają. Uniwersytety mają swoje platformy. Właśnie policja, właśnie wojsko, jak najbardziej to jest coś normalnego. Tak i właśnie wydaje mi się, że tego nam brakuje, bo wtedy tak naprawdę te wszystkie duże brandy zginęłyby w tłumie różnych innych i po prostu jakby faktem jest, że no jakby to trochę te duże brandy są w awangardzie, powiedzmy, tego widocznego wspierania społeczności LGBTQ+. Tak. A z drugiej strony ja jeszcze tak się zastanawiam i teraz mam myśl w głowie, że może to jest błąd, że firmy idą tylko w czerwcu. To znaczy czerwiec to jest ten moment, kiedy firmy są widoczne i marsze czy Parady Równości to jest ten czas, kiedy te firmy są widoczne. A w pozostałej części roku jednak nie manifestują aż tak bardzo swoich przekonań w tym względzie, ale to nie znaczy, że one nic nie robią w tym czasie, bo takie firmy, które można powiedzieć są firmami sojuszniczymi dla osób LGBTQ+, tak naprawdę działają przez cały rok na rzecz edukacji, włączania, robią różne akcje. Też zapraszają NGO-sy, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć do też przeprowadzenia szkoleń. Bo to też chciałem powiedzieć o tym, że jakby udział w paradzie to też jest kwestia wsparcia dla NGO-sów. To znaczy
i dla sprawy, bo to też jest tak, że firmy nie idą za darmo. Tam zawsze, nawet jeżeli dana parada nie wymaga jakiejś opłaty, to firmy starają się zrobić jakąś darowiznę w jakiejś mniejszej lub większej kwocie, bo dodajmy, że też budżet na działania Diversity, Equity, Inclusion nie jest duży. To Czy zależy od organizacji oczywiście. Tak, ale wciąż w skali budżetu tej organizacji to nie jest dużo. Tak, i trzeba go podzielić też na różne grupy, bo to też nie polega na tym, żeby teraz włączać tylko osoby LGBTQ+, tylko pracować z różnymi grupami, tak żeby wszyscy czuli się, albo coraz więcej osób czuło się włączonych. I właśnie wracając jeszcze do tego, od czego zacząłem, czyli tak naprawdę może to jest błąd popełnione przez firmy, że one czekają na ten czerwiec i wtedy wychodzą szeroko. Może na przykład powinny robić też coś w styczniu, w lutym, w marcu. No, tak wracając do tego pytania może jeszcze, bo tak dwóch wątków chyba nie dotknęliśmy, a wydaje mi się, że też ważne, żeby one wybrzmiały. Też pierwszy wydaje mi się, ten pinkwashing. Jeżeli chcesz uniknąć tej etykietki, być może kiedyś Polska będzie w tym miejscu, w którym oskarżenie o pinkwashing będzie realne, to właśnie bądź autentyczny. To nie bądź tylko i wyłącznie tym takim odfajkowującym HR-em na onboardingu, nie bądź tylko tym szefem, który musi mieć tego typu sieć, no bo taki standard, tylko bądź realnie zaangażowany. Jeżeli ty będziesz rzeczywiście człowiekiem zaangażowanym, a nie po prostu jakąś odrealnioną, employee brandingową wartością napisaną na sztandarze, za którą nigdy nie stoi, mówię konkretnie nikt, nie nic, tylko właśnie jakiś konkretny człowiek, no to wtedy trudniej ci będzie oskarżyć o ten rzeczony pinkwashing. Ale jeszcze jest jeden aspekt, który wydaje mi się, zwłaszcza w zeszłym roku, wokół tych wielkich dyskusji, wokół Parady Warszawskiej, w tym roku. Jeszcze to było w tym roku. Ja już myślę troszkę w perspektywie nowego roku finansowego. Ale więc powiem, że z perspektywy naszych oglądających to będzie zeszły rok. No widzisz. Więc w kontekście tych dyskusji, które wokół Warszawskiej Parady się działy, mam wrażenie, że podkreślimy jeszcze jeden element. To nie jest tak, że korporacje to są wielkie krwiożercze organizacje, które tylko chciałyby, nie wiem, zawłaszczyć paradę dla siebie. Halo, to znaczy przede wszystkim my tutaj, tak jak siedzimy przy tym stole, jesteśmy także do pewnego stopnia, może nazwać tego działaczami ruchu byłoby za dużo powiedziane, ale tak, my też robimy w aktywizmie. Innym rodzaju aktywizmu. My, nie protestujemy pod Sejmem, ale codzienne działania w korporacji to także aktywizm. I bądźmy szczerzy, to znaczy bez właśnie działań włączających w miejscu pracy też nie zmienimy Polski, tak? Więc pod tym kątem jak najbardziej protestowałbym przed takim podchodzeniem, że oto korporacja to na zawsze robi tylko i wyłącznie biznes, bo przede wszystkim korporacja to ludzie. Więc my przychodząc na paradę, to my tam przychodzimy jako Wojciech Sitarz, jako Maja Zabawska, więc pod tym kątem to nie jest tak, że my tam reprezentujemy interesy naszych stakeholderów, shareholderów, właścicieli. My tam jesteśmy po prostu jako my, chcący zrobić coś dobrego. To może już skończę to takim tylko wątkiem, który myślę, że w tym wszystkim był dla mnie właśnie w kontekście właśnie tych pewnych emocji związanych z Paradą Równości w Warszawie, jej podziałem i tak dalej. Myślę, że ważnym dla mnie punktem tego roku, a właściwie punktami było uczestnictwo w marszach w różnych miastach. Byliśmy razem i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i również w Rzeszowie. I właśnie ten marsz w Rzeszowie mam poczucie, że był chyba takim moim ulubionym marszem, bo tam miałam poczucie, że faktycznie my też mamy w taki bardzo namacalny sposób zmieniamy rzeczywistość. Byliśmy tam jedyną, chyba pierwszą firmą, która szła w tym marszu. To był marsz na 1000 osób. Byliśmy tam bardzo widoczni, ale to nie chodziło o samą widoczność naszego brandu. Absolutnie nie to było dla mnie najistotniejsze, chociaż było to bardzo przyjemne i satysfakcjonujące. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że pokazanie tego, że jako pracownicy, ale też jako właśnie pracodawca, że ten temat jest ważny i że w lokalizacji, która jest powiedzmy odleglejsza od tych największych ośrodków miejskich, to też jest ważne. I wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym ty mówiłeś o tym, że firmy powinny robić to coś przez cały rok i być też bardziej widoczne w tym temacie. A ja myślę, że powinny być też obecne w różnych częściach Polski, nie tylko w największych miastach i nie tylko w miejscach, gdzie mają swoje siedziby. Dziękuję wam bardzo. Moimi gośćmi byli Wojtek Sitarz i Krzysiek Janiak. Dziękuję bardzo.
Kolejny podcast już niebawem. Tymczasem obserwujcie nas na swoich ulubionych platformach streamingowych i na YouTubie.